Witam serdecznie. W poprzednim odcinku pokazałem wam Shenzhen jako miasto przyszłości. Pełne autonomicznych taksówek, dronów i technologii, które jeszcze niedawno wydawały się filmową fikcją. Dziś sprawdzimy, jak wygląda codzienne życie w jednej z najbardziej nowoczesnych metropolii świata. Przekonamy się, ile kosztuje jedzenie w lokalnych restauracjach i czy życie w takim mieście faktycznie jest drogie. Odwiedzimy również flagowy salon DJI, czyli marki znanej na całym świecie z produkcji dronów i nowoczesnych kamer, a także niezwykły sklep z kotami. Na koniec zajrzymy na klimatyczny nocny targ z jedzeniem, gdzie tradycyjne Chiny spotykają się z futurystycznym krajobrazem miasta. Zapraszam Was na dalsze odkrywanie Shenzhen, miejsca, które nie przestaje mnie zaskakiwać. Poruszanie się taksówkami po mieście jest bardzo tanie i komfortowe. Oczywiście są to praktycznie w 100% nowoczesne, elektryczne samochody. I co ciekawe, zauważyłem, że nawigacja działa tutaj nieco inaczej. Oni używają swojego systemu nawigacji, już dawno odeszli od GPS-a, który jest w rękach Amerykanów i mógłby zostać wyłączony w każdym momencie, na przykład w ramach sankcji, więc Chińczycy stworzyli swój system nawigacji. Wygląda to dużo lepiej niż to, z czego korzystamy na co dzień, czyli z map Google'a. Ta nawigacja ma m.in. zintegrowane oświetlenie uliczne, stąd od razu pokazuje nam, ile jeszcze sekund czy minut postoimy na czerwonym świetle, czy na następnym skrzyżowaniu, którego nie widzimy za rogiem, jest czerwone światło czy zielone. Można powiedzieć, że to taka kolejna epoka nawigacji. Chińczycy inwestują w ostatnich latach spore pieniądze w swoje kotki i pieski rasowe, stąd w miastach powstały takie oto miejsca. Plac zabawy dla psów i kotów. Można tutaj przyjść ze swoim pupilem. Są różne tunele, przeszkody, podesty i pieski i kotki mogą tutaj swobodnie sobie hasać. Plac czynny jest tylko w godzinach 16-21. Nie wiem, dlaczego akurat tak. W dzielnicy SeaWorld możemy zobaczyć dość nietypową atrakcję turystyczną, przy której jest zakaz żebrania, zakaz grania na gitarach i zakaz sprzedaży czegokolwiek z przenośnych wózków. Ten statek został wybudowany w 1962 roku przez Francuzów. Był on wtedy flagową jednostką francuskiej marynarki, a jego ojcem chrzestnym był sam Charles de Gaulle, czyli ówczesny prezydent Francji, słynny generał. Następnie ten statek w 1973 roku został sprzedany Chińczykom. Stał się on wtedy flagowym statkiem Chin i brał nawet udział w ewakuacji korpusu dyplomatycznego oraz obywateli chińskich z Wietnamu i Kambodży, kiedy wybuchły tam walki w latach 60. i 70. W latach 70. przerobiono ten statek na pierwszy pasażerski statek transoceaniczny Chin. W pierwszy rejs wybrał się z Hongkongu do Sydney, zabierając ponad 100 pasażerów. Nie napływał się długo, bo już w 1984 roku został zacumowany i przerobiony na galerię handlową. Dziś ten statek jest bardzo nietypową galerią handlową. Możemy tutaj zrobić zakupy, możemy sobie tutaj coś zjeść. Są tu również różne strefy rozrywki. Od momentu powstania oczywiście statek wielokrotnie był remontowany i przechodził różne metamorfozy, ale zachowały się tutaj jeszcze oryginalne elementy z lat 60. Na tamte lata był to jeden z najbardziej luksusowych statków na świecie. I na szczęście zachowano wiele elementów świadczących o tym fakcie. Jest tutaj m.in. teatr, możemy się wieczorami wybrać na przedstawienia prezentujące różnego rodzaju sztuki chińskie, a główne lobby przypomina nieco Titanica. Oczywiście główny hol został unowocześniony dość mocno, i dzisiaj jest ekskluzywną galerią handlową, aczkolwiek można tutaj poczuć jeszcze ten klimat lat 60. I takim statkiem pływali sobie wtedy dygnitarze, dyplomaci, aczkolwiek pewnie gdzieś są tutaj zachowane jeszcze takie pokoje, które zostały niezmienione od tego czasu. Tak jak chociażby tutaj taka rekonstrukcja
kajuty z ówczesnych czasów. Przy samym statku zainstalowano też fontanny multimedialne. Wieczorami odbywają się tutaj pokazy, świateł, muzyki. Po remoncie obniżono chyba tutaj sufit do chińskich standardów i jest nieco nisko. Ledwo tutaj mogę się wyprostować. Na górnym poziomie mieszczą się eleganckie, nawet ekskluzywne, mogę powiedzieć, restauracje. Za taki zestaw sushi dla dwojga zapłacimy 888 juanów. Statek przeszedł potężną metamorfozę. Możemy sobie dziś pochodzić po jego pokładach, które są zamienione wszystkie praktycznie na restauracje. Aczkolwiek bardzo fajna opcja, żeby zjeść sobie coś czy wypić na takim statku, nie wybierając się w rejs. Jeżeli ktoś ma chorobę morską, tak może tutaj poczuć trochę klimatu statku transpacyficznego czy transatlantyckiego. Ten statek miał szczęście, nie został pocięty na żyletki w Bangladeszu i dziś jest atrakcją turystyczną miasta. Każda z chińskich marek technologicznych ma swój salon flagowy. Obok zabytkowego statku mieści się salon marki Vivo, produkującej smartfony i nie tylko. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych producentów smartfonów na świecie, a kilka dni temu miała miejsce premiera najnowszego smartfona X300 Ultra, który ponoć jest teraz najbardziej zaawansowanym fotograficzno-filmowym smartfonem na rynku. Jako że w tym mieście znajduje się kilka największych chińskich zakładów technologicznych, tak mają one tutaj wszystkie swoje salony. W tym salonie przy zakupie smartfona od razu nam wygrawerują co tylko chcemy. Ten smartfon może być też ich najnowszy flagowy smartfon. Jest pełnoprawną kamerą, nagrywa vlogu. W zasadzie mówią, że jest to bardziej aparat z funkcją dzwonienia niż typowy smartfon. Huawei jest też oczywiście czołowym producentem smartfonów na rynek chiński. Jego salony znajdziemy tutaj na każdym kroku. Produkują nie tylko smartfony, ale również też inne urządzenia elektroniczne użytku domowego. Firma Huawei została oskarżona przez USA o szpiegostwo, no i zablokowano im dostęp do pewnych funkcji. I może Wam się wydawać, że iPhony są najdroższymi telefonami, czy modele Samsunga koreańskiego, jednak okazuje się, że Huawei ma w ofercie telefony bardziej premium. Tutaj wiele z nich kosztuje ponad 10 tysięcy złotych. I tak na szybko, jak przejrzałem ich funkcje, no to biją na głowę mojego iPhone'a, który ma raptem rok czasu. Chińczycy opracowali też własny system operacyjny do smartfonów, także nie muszą już polegać na Androidzie czy systemie od Apple'a. No i rozwijają swój system. Mam nadzieję, że będzie to niedługo trzecia główna alternatywa na całym świecie i nie będziemy już zdani wyłącznie na amerykańskie programy szpiegowskie. Czemu tylko Amerykanie mają znać nasze preferencje zakupowe i w ogóle jakiekolwiek inne? Jak już mam to komuś udostępniać, tak chciałbym mieć wybór, czy zrobić to Amerykanom, czy Chińczykom. W salonie Huawei możemy kupić m.in. telefon, który rozkłada się na 3 części. I co ciekawe, nie widać nawet zagięć ekranu. No ale za takie coś musimy wydać w podstawowej wersji od 20 tysięcy juanów. Salt on your shoulders, gold in your hair. You move like a secret, floating through air. Gouging in the corner, drawing your line. I catch your reflection right on the tide. Widać, że nie mają tu chyba problemu z demografią w tym mieście. To miasto jest najszybciej rozwijającym się miastem w Chinach, a poziom życia jest tutaj bardzo wysoki. Zarobki też należą do jednych z najwyższych w kraju. Stąd nie ma się co dziwić, że są tutaj warunki do rozmnażania. Widać, że cały czas się buduje nowe bloki, nowe mieszkania, nowe tereny rekreacyjno-sportowe. Dbają tutaj, widać, o rozwój zwykłego obywatela. Nie wygląda to wszystko jak chów klatkowy
Od razu widać, że bardzo stawiają tutaj na wychowanie fizyczne. Nie ma dzieci, które siedzą gdzieś po ławkach, bo mają zwolnienie z WF-u. Tutaj wszyscy ćwiczą, wszyscy się bawią, grają w jakieś gry. No i sama szkoła jest w zasadzie otoczona z każdej strony jakimiś bieżniami, miejscami do gier, zabaw. Do tego mnóstwo zieleni. No zobaczcie, jak wygląda to boisko. Ono jest obsadzone drzewami, a sama szkoła jest wkomponowana w potężne osiedle, otoczona blokami. Wielopiętrowa. Na dziedzińcu kolejnym mamy również bieżnię do biegania. Tutaj widzę plac do gry w klasy. No i model olbrzymiej rakiety. Do klas wchodzimy tak jak do motelu z poziomu tych balkonów, a dookoła, zobaczcie, jest mnóstwo wieżowców. Także pewnie na co dzień dzieci mieszkają w tych blokach i nie muszą schodzić daleko do szkoły. Wystarczy z niektórych zjechać windą i wchodzą prosto na plac szkolny. Na kolejnym placu stoły do ping-ponga w cieniu drzew. W takich warunkach to można się uczyć. Jak mieszkańcy miasta spędzają wolny czas? Ano na przykład idą sobie na piknik do parku. Spójrzcie, jaka tu się odbywa masowa rekreacja. Kocyki, pikniki, jedzenie, a pewnie i pokątnie jakiś nawet alkohol, bo oficjalnie spożywać nie można. Tak wyglądają publiczne, bezpłatne toalety. No takie domki, wygląda to jak plażowy domek. Oczywiście toaleta stylu chińskiego, czyli dziura w podłodze, ale bardzo czysto, schludnie, no i co ważne, za darmo. A to wszystko nad samym brzegiem morza. W zatoce jest akurat odpływ, więc wody brak, jest tylko kupa błota, ale widać, że ludzie lubią tutaj przychodzić, spacerować. Nadmienię, że jest to środek tygodnia, żaden weekend, a ludzi w parku pewnie więcej jak mrówek, a już na pewno więcej niż ptaków, których tu praktycznie nie ma. W parku na słupach możemy znaleźć takie oto komarozole. Jest to dostępne za darmo dla wszystkich spacerowiczów. Można się popryskać tym od komarów. Widać, że na coś te podatki idą w tym kraju. Taka prosta rzecz, a cieszy. Nie wiem czy obecnie, ale kiedyś to metro na pewno służyło jako schrony przeciwatomowe. W niektórych miejscach możemy zobaczyć jeszcze takie oto wrota, które ważą pewnie po kilkadziesiąt ton. W większości miejsc zostały już one ukryte, ale jak się rozejrzymy, tak można trafić i na takie artefakty. O bliskich kontaktach Chin z Rosją świadczy fakt, że w wielu galeriach handlowych możemy spotkać tego typu sklepy, a nawet całe działy, tak jak tutaj. Rosyjski Nacjonalny Pawilon. Sklepy z rosyjskimi produktami cieszą się tutaj dużą popularnością. Można kupić produkty importowane z sąsiedniego kraju, spod znaku Białego Niedźwiedzia. Możemy sobie też kupić oczywiście wycieczki do Rosji, no a czemu by nie? W sklepie rozbrzmiewa rosyjska muzyka, można sobie kupić tutaj oczywiście też matrioszki, mnóstwo rosyjskich słodyczy oraz alkohole. Czymżeż byłaby matuszka Rosja bez dobrej wódeczki? No takie matrioszki fajne. Z niedźwiedziem białym nawet można zakupić. 40% wódka jest dla cieniasów. Zobaczcie, co się pije w Rosji. 60 V i tutaj dla prawdziwych facetów 70-woltowa wódka. Za 450 ml, no taka nietypowa pojemność butelki, musimy dać 40 zł. Wódeczka Złota Rosja ze zdjęciem Putina i kieliszkami kosztuje 340 juanów. Wydawało mi się, że Shenzhen jako nowoczesne, zaawansowane technologicznie miasto będzie dość drogie. Nic z tych rzeczy. Za to, co widzicie na stole, zapłaciłem 35 zł. Czyli taka ryba z warzywami w jakimś ostrym sosie, pierogi z krewetkami, do tego deser, zupa fasolowa na słodko z jakimiś kulkami i piwko. Zimne piwo w knajpie kosztuje tutaj 3 zł. No i nie wiem, co w Polsce poszło nie tak, że za piwo musimy zapłacić co najmniej 15 zł w jakiejkolwiek restauracji. I to często jest to małe piwo. Tutaj przecież wszystko jest też nowoczesne, rozwinięte. To nie jest żaden kraj trzeciego świata, a jednak może być tanio. W chińskich galeriach handlowych oprócz najnowszych technologii można znaleźć bardzo ciekawe sklepy. Na przykład sklep z kotami. W tym sklepie jest ponad 100 kotów do wyborów. Sprzedają tu wyłącznie koty, nie ma tu innych zwierząt. A ile kosztuje taki kot? No, ceny tutaj są jak za porządny skuter.
Naprawdę, skuter elektryczny dość dużej mocy kupimy taniej niż kota. Na przykład ten kociak kosztuje 7300 juanów. No nic, tylko eksportować koty do Chin. Ten słodziak kosztuje też prawie 7000 juanów. Co ciekawe, kot taki w stylu siamskim jest tańszy, bo kosztuje tylko 5000. Ten jest piękny, biały, ale no nie ma tutaj jego ceny, być może już jest zarezerwowany. Ten rozbrykany kosztuje 7300 juanów. Tymczasem przypominam, że skuter elektryczny kupimy tutaj już poniżej 2000 juanów. W tej cenie nie ma żadnego kota. Widziałem różne sklepy zoologiczne, ale sklepu z kotami nigdy. Oprócz tych małych kotków możemy sobie kupić też duże koty. Jeżeli chcemy pobawić się tutaj z kotami, tak nie ma problemu. Aby wejść do tego pomieszczenia, należy uiścić opłatę. 58 juanów za jedną osobę i 88 za dwie. I wtedy możemy sobie wejść tutaj. Przebywa tutaj chyba jakaś setka kotów i bawić się z nimi dowoli. W Polsce panuje przekonanie, że jeżeli nie umyje się okien na Wielkanoc, tak przyjdzie diabeł i pożre gospodynię, która tego nie zrobiła. Od dziś może już tego nie robić, bo może sobie kupić robota. Taki robot kosztuje tylko 2400 juanów, czyli 1200 zł. No i zobaczcie, umyje za nas okna. Trzeba go tylko przekładać z poszczególnych okien. Jest tutaj takie urządzenie malutkie, coś jak mini pralka. Tam lejemy wodę, jakiś detergent i robot sobie sam jeździ i myje okna. Niesamowite urządzenie. No pamiętam, jak u mnie zawsze były przed świętami w domu awantury o to mycie okien. Matka cały czas marudziła, że nie ma komu myć, boli ją krzyż i tak dalej. A teraz proszę, chyba jej wyślę na święta takiego robota, a niech myje te okna. Jak twoje dziecko marudzi, że chce pieska czy kotka, tak kup mu sztucznego psa. Wygląda w zasadzie jak prawdziwy, szczeka, podaje łapę i można nawet z nim porozmawiać, jeżeli odpowiednio się go zaprogramuje. Taki pies też nie jest drogi, bo kosztuje tylko 2000 zł. Przynajmniej nie narobi na dywan, nie pogryzie butów, no i nie trzeba go wyprowadzać na spacer. No i nawet nie musimy go karmić, więc zaoszczędzimy dużo pieniędzy, a jak się znudzi dziecku, to można go schować do szafy. 是那道目光不要放开，再向前一步，我们就会失去控制。房间忽然安静，又紧紧将我们包围。你和我，宝贝，燃烧整个夜晚。瞬间律动，带我飞得更高。瞬间律动，点燃这一切火光，摆动你的身体，保持如此从容。瞬间律动，我们为舞动而来。W mieście są nawet zamontowane mierniki decybeli. Poziom głośności 45-46. To jest bardzo mało. Nie wierzycie? Sprawdźcie sobie w swoim otoczeniu miernikiem, jaka jest głośność. Można sobie pobrać bezpłatne aplikacje na telefony, aby pomierzyć hałas w waszym otoczeniu. 45, jeżeli chodzi o centrum miasta, to jest bardzo dobry, niski wynik. W centrum, przy głównym placu, stoi jeden z najbardziej okazałych budynków w mieście. W tej okazałej konstrukcji znajduje się m.in. nowoczesne Muzeum Planowania Miasta. Wstęp tutaj jest zupełnie bezpłatny, a w środku zobaczymy najnowocześniejsze technologie, które można znaleźć w przestrzeni miejskiej. Pokazane są tutaj również technologie produkowane w całej tej chińskiej Dolinie Krzemowej, czyli coś, co czeka nas już niebawem w normalnym życiu konsumenckim. Przednie szyby w autach będą wyświetlaczami, nie będzie już może nawet potrzeby montowania wyświetlaczy LEDowych w samochodach, tylko wszystko będziemy widzieć bezpośrednio na przedniej szybie z pozycji fotela kierowcy. Boczne szyby również będą mogły służyć za nośnik różnych informacji. Przedstawiono tu również najważniejsze technologie produkowane przez lokalne firmy, zajmujące się produkcją m.in. dronów. W muzeum możemy też zapoznać się z najnowszymi technologiami produkowanymi w tym regionie, m.in. okulary AI, które mają wbudowane wyświetlacze, mogą nam również tłumaczyć rozmowy na żywo w różnych językach oraz tłumaczyć teksty, które widzimy w przestrzeni miejskiej. Nowoczesne smartfony, pierścienie z czujnikami NFC czy produkty
produkty różnych firm produkujących drony, bo w tym regionie działa nie tylko popularny DJI. W muzeum jest też pokaźna kolekcja robotów komercyjnych, które spotkamy w wielu restauracjach i hotelach w tym mieście. Tutaj można im się też przyjrzeć z bliska oraz poznać ich ceny, bo wszędzie na tych tabliczkach mamy od razu umieszczoną, przybliżoną cenę danego urządzenia. Stąd można mieć już jako taki pogląd, ile coś takiego kosztuje. I na przykład za takiego robota restauracyjnego, który dostarcza jedzenie klientom wprost do stolików, musimy wydać 20 000 złotych. No myślę, że taka inwestycja szybko się zwraca. Poszczególne działy poświęcone są korporacjom technologicznym, które mają siedzibę w tym regionie, między innymi jednej z największych, czyli Huawei. Ta korporacja produkuje masę urządzeń do użytku domowego, jak i nawet swoje samochody, pomimo że nie przyznaje się do tego oficjalnie, a sam Huawei produkuje do nich 90% komponentów. Firma ta produkuje m.in. też komponenty do nowoczesnych smart home. Wszystkie urządzenia w domu możemy sterować z poziomu aplikacji, nawet jeżeli jesteśmy daleko od naszego lokum. Z poziomu aplikacji, oprócz oświetlenia, możemy sobie ustawić takie detale jak chociażby temperaturę wody w kranie. Tutaj mamy bardzo ciekawe urządzenie, jest jakiś skaner i możemy sobie gestami na telewizorze sterować całym menu. To jest akurat jakaś historia chyba komunizmu w Chinach, ale no, można sobie sprawdzić, jak to wszystko działa, czyli nie będą potrzebne już piloty do telewizorów, tylko będziemy mogli wszystko robić ręką. Następna generacja telewizorów, ewidentnie. Kolejne roboty sprzątające. Robot oczyszczacz powietrza. To na wszelkiego rodzaju zarazy urządzenie. Oczyści nam powietrze z różnych wirusów, bakterii. Robot ten został pewnie opracowany w czasach zarazy na rosnące zapotrzebowanie na tego typu środki zaradcze. No myślę, że przy następnej światowej zarazie to już nie tylko maseczki, ale i takie roboty będą jeździć po ulicach. W muzeum możemy zobaczyć też urządzenia inwigilacyjne. Ta kamera idealnie podąża za postacią, czy kiedy ktoś nam wejdzie na posesję, czujnik go od razu wykryje i kamera będzie się poruszać cały czas za osobą, która chodzi po naszej posesji. I zobaczcie, to działa naprawdę dobrze. Ekrany LEDowe nikogo już dzisiaj nie dziwią, ale tutaj akurat jest montowany ekran przeźroczysty, który nie zasłania nam widoczności. Można go na przykład zamontować na szybach, na oknach. No i dzięki temu możemy wyświetlać sobie różne informacje, reklamy, nie zasłaniając jednocześnie przypływu światła słonecznego. Nowa generacja komputerów PC, pozbawiony całkowicie obudowy. Wygląda to jak taki elegancki mebel. Nowe generacje robotów sprawdzą się na wielu płaszczyznach. Są tutaj oprócz robotów komercyjnych do użytku domowego, są tutaj również roboty produkowane dla służb, dla sektora medycznego, a w tym nowoczesne urządzenia diagnostyczne, nie wymagające podłączania żadnych czujników. Testowaliśmy już coś takiego w sklepach, a tutaj jest to chyba jeszcze bardziej zaawansowane, bo nawet widać, że cała ta platforma kręci się dookoła i teraz skaner skanuje Paulinę. Udało się przestawić język na angielski. Teraz pewnie Chińczycy będą mieli problem. Urządzenie niby jest przeznaczone na rynek salonów fitness, medycyny estetycznej itd. I tworzony jest model ciała. Urządzenie będzie podpowiadało od razu, co należy poprawić w swojej kondycji zdrowotnej. Ułoży nam dietę, także chodzenie do dietetyków, trenerów personalnych już chyba nie będzie potrzebne. 82 punkty i wszystkie tutaj wymiary, jakieś odstępstwa od normy. Wszystko jest w normie, ciało jest zdrowe, 82 punkty. Urządzenie podaje też oczywiście BMI, ilość tłuszczu w organizmie, wszelkie wymiary ciała, czyli obwód biustu, bioder, brzucha, długość ręki lewej, długość prawej. Można sobie sprawdzić na przykład, że człowiek wcale nie jest symetryczny, a otrzymane wyniki możemy sobie po zeskanowaniu kodu QR od razu zapisać na naszą aplikację dedykowaną i wtedy aplikacja podpowie nam, jaką na przykład dietę mamy sobie ułożyć. Urządzenie pokazuje wszelkie wady postawy, jeżeli ktoś takowe posiada. Pokazuje też, gdzie jest na przykład nadmiar tkanki tłuszczowej, nad czym należy popracować, żeby spalić w danym miejscu. Tam, gdzie jest czegoś za dużo. Możemy też sprawdzić poziom wody w organizmie, protein, minerałów.
Urządzenie pokazuje kompletne wymiary człowieka. Widać, że jest przygotowane już do współpracy ze sklepami z ubraniami, w których będziemy mogli się przeskanować i od razu urządzenie pokaże nam, które modele będą nam pasowały. Będzie można nawet je przymierzyć na sobie bez schodzenia do przebieralni, zobaczyć jak będziemy wyglądać, no i dobrać przede wszystkim odpowiedni dla naszego ciała rozmiar. Sztuczna inteligencja podpowie, co z asortymentu sklepu będzie nam akurat konkretnie pasowało. Pokazuje to naprawdę wszelkie wady postawy, wszelkie jakieś obciążenia kręgosłupa, skrzywienia nóg, rąk, kręgosłupa, obtłuszczenie wątroby. Normalnie musielibyśmy sobie porobić kilka różnych badań, a tutaj za pomocą takiego skanera mamy mnóstwo informacji na temat naszego ciała. Świetne rozwiązanie. W muzeum zobaczymy też produkty konsumenckie, takie jak kamery 360, gimbale, hulajnogi elektryczne i mnóstwo innych domowych gadżetów, które możemy sobie normalnie kupić tutaj w chińskich sklepach. Produkuje się tu również technologie kosmiczne, pojazdy, które mają zdobywać nowe planety, a nawet nowe generacje broni. Tutaj mamy jakiś karabin laserowy. Nowoczesny touch rower. Możemy tutaj wozić dziecko, ewentualnie przewozić jakieś ładunki. Wspomagane to jest oczywiście elektrycznie, a cena to tylko 5000 euro. Widać, że minęły już czasy, kiedy Chiny kojarzyły się z tandetną technologią, kopiami różnych produktów z zachodu. Dzisiaj widać, że mocno inwestują we wszelkiego rodzaju innowacje. Skopiowali zapewne wiele produktów, wiele technologii z zachodnich, ale widać, że rozwinęli je, dodali coś od siebie. To wszystko poszło o spory krok do przodu. I to dziś stąd możemy czerpać inspiracje do kolejnych technologii. I dziś pod względem technologicznym w wielu kategoriach Chiny przegoniły już Zachód. Na przykład chińskie marki kamer doprowadziły w zasadzie już do upadku znanej pewnie Wam wszystkim firmy GoPro, która jako pierwsza wypuściła na rynek konsumenckie kamery sportowe. Dziś akcje tej firmy szorują już pod niej i jest ona na skraju upadłości, gdyż chińskie produkty są przede wszystkim tańsze i jak testowałem sam wielokrotnie, oferują dużo lepszą jakość niż ich amerykański konkurent. W Chinach możemy kupić sobie też egzoszkielety, za pomocą których będziemy w stanie podnosić dużo cięższe przedmioty niż moglibyśmy to zrobić własnoręcznie. Wspomagają one też chodzenie osób, które doznały różnego rodzaju wypadków i kontuzji. Inteligentna kuweta dla kotów, samosprzątająca. Kot wchodzi, załatwia swoją potrzebę, a całe nieczystości lądują w pojemniku poniżej. Jest to bezzapachowe. My później tylko wyciągamy tą szufladkę i wyrzucamy gdzieś do parku albo do kanalizacji. Nieczystości lądują od razu w worku, więc nie musimy nawet ich przesypywać. Bardzo fajne rozwiązanie. Jest to dość duże, ale ułatwia codzienne życie, no i przede wszystkim eliminujemy z mieszkania nieprzyjemne kocie zapachy. Dezynfekator powietrza ma eliminować też nieprzyjemne zapachy powodowane przez zwierzęta, koty i psy przede wszystkim. Automatyczna miska, która będzie nam dozować jedzenie, podczas kiedy na przykład chcemy wyjechać gdzieś na kilka dni. Automatyczna zabawka dla kotów. Shenzhen jest siedzibą firmy technologicznej DJI, którą znacie zapewne z dobrej jakości dronów. No i tutaj mieści się też flagowy sklep tej firmy. Na 4 poziomach w futurystycznym budynku możemy znaleźć całą gamę produktów tej firmy. Nie tylko drony czy kamerki, takie, które możemy oglądać w Polsce, ale również profesjonalny sprzęt, którego na polskich półkach sklepowych zapewne nie zobaczymy. Bo firma DJI to nie tylko rozwiązania konsumenckie, ale również sprzęt profesjonalny do prowadzenia różnego rodzaju pomiarów. Stosuje się go też w rolnictwie, do nawożenia, do badania parametrów gleby na polach. Jak widzicie, niektóre z tych dronów są potężne, no nawet wielkości małego samochodu. Na przykład ten jest spokojnie wielkości malucha. Myślę, że ta firma zacznie niebawem produkować również drony pasażerskie, dlatego spokojnie można byłoby posadzić człowieka i gdzieś pofrunąć. Sam budynek wykonany jest w nowoczesnym stylu pasującym do tej firmy. Można tutaj zobaczyć całą gamę produktów, zarówno tych obecnie sprzedawanych, jak i archiwalnych, od najstarszych dronów i kamer. Można też powiedzieć, że jest to mini muzeum tej marki. Możemy zobaczyć tutaj pierwsze drony, gimbale oraz pierwsze kamery z serii Action.
Na przykład ten dron ma 30 kg udźwigu. Wyobraźcie sobie tylko, co by można było do niego podczepić. Na przykład 2 skrzynki piwa. Tego typu dronami robi się też audyty energetyczne budynków. Można też badać nimi linie energetyczne. W salonie jest mnóstwo ludzi. Jak widać, przyciąga on entuzjastów tej marki z całego świata. No nie dziwię się, bo jednak takiego asortymentu tej firmy nie widziałem nigdzie. Tutaj wszystko jest też rozłożone na części pierwsze. Możemy zobaczyć, jak poszczególne sprzęty są zbudowane. No i oczywiście zakupić je też na miejscu. Kolejne piętro poświęcone jest marce Hasselblad, czyli szwedzkiemu producentowi aparatów. Ale skąd to się wzięło tutaj w Chinach? Chiński koncern DJI wykupił sobie prawa do tej marki już lata temu, tak jak i zresztą inne chińskie koncerny wykupiły sobie prawa do słynnych marek fotograficznych. Ta firma zapisała się w historii fotografii, chociażby słynnym zdjęciem Beatlesów przekraczających ulicę Abbey Road oraz jako pierwsza kamera, pierwszy aparat, który poleciał w kosmos. To właśnie nim wykonano słynne zdjęcia Księżyca. Logo tej firmy możecie znaleźć oczywiście teraz na dronach konsumenckich typu Mavic, ale sama marka jako Hasselblad nadal istnieje i produkuje bardzo drogie aparaty. Tych zapewne nie widzieliście, bo nawet ciężko je w Polsce dostać. Kosztują one po kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc na przykład model XD2 kosztuje w Chinach ponad 50 tysięcy juanów. W Polsce wychodzi to o wiele drożej z uwagi na cła, waty i inne dodatki. Obiektywy tej marki też do tanich nie należą. Musimy liczyć się z wydatkiem co najmniej kilkunastu tysięcy złotych za jedno szkło. Oprócz showroomu sprzętu mamy tutaj też mini muzeum prezentujące historyczne modele, które wyprodukowane były jeszcze w Szwecji, a nie w Chinach. Marka ta nawiązuje do takiego stylu retro vintage, stąd te aparaty wyglądają zupełnie inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Lantern groove, lantern groove. Pull me in, pull me through. Lantern groove, lantern groove. We can dance in the blue. Lantern groove. O ile na centralnym placu miasta było niemalże pusto, tak widać, że życie nocne toczy się chociażby w dzielnicy Fumin. Tutaj już możemy spotkać tradycyjne chińskie tańcerki, które umilają sobie wieczory tańcem towarzyskim i nie trzeba im do tego żadnych salonów fitness, płatnych salonów tańca itd. Bo wystarczy mały głośniczek postawiony gdzieś w parku, na ulicy i można sobie potańczyć. Mamy tutaj też taki mały targ nocny z jedzeniem, z atrakcjami dla dzieci. Jest kolorowo, no tutaj zobaczcie, dzieci jadą sobie takimi kaczuszkami i mają karabiny wodne. Można sobie strzelać z wody do różnych innych kaczuszek. Czego to Chińczyk nie wymyśli? Nawet jeżeli chodzi o te karuzele, tak uważam, że tutaj jest kolejna epoka. To wszystko jest bardzo nowoczesne, w takim futurystycznym stylu. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w polskich wesołych miasteczkach, ani w ogóle nigdzie indziej na świecie. Na chodnikach wyświetlają się też takie hologramy. Tu mamy na przykład pływające rybki, tam dalej są jakieś tańczące kwiaty. Wszędzie jest bardzo kolorowo, bardzo wesoło. Ale też jest i w miarę cicho. Nie ma tutaj irytującej, głośnej muzyki. Nigdzie też nie jeżdżą jakieś głośne motocykle. Nawet nocny targ z jedzeniem jest tutaj wyższego standardu. Wszystko jest opakowane w takich food truckach, budach z jedzeniem, można powiedzieć. Brakuje tu tylko zapiekanek i hamburgerów, ale mamy wszelakie napitki, no i mnóstwo chińskiego żarcia pod bardzo różnymi postaciami. Wszystko to tonie w kolorowej, świecącej oprawie. A jak już sobie coś podjemy, to można też potańczyć. Po mieście jest mnóstwo tego typu placy tanecznych i tutaj mieszkańcy spotykają się, aby poruszać się troszkę wieczorami albo o poranku. Ćwiczą bardzo ciekawe układy. Można też oczywiście dołączyć jako turysta do takich tancerzy. Tutaj widać, że to jest jakaś osiedlowa grupa taneczna, bo mają nawet takie same stroje.
i może na estradach niedługo ludzi wyprą roboty, ale będą sobie nadal na pewno tańczyć po parkach i skwerach dla siebie, dla zdrowia. Nawet zapraszano nas tutaj przed chwilą do tańca. O dziwo, w tym mieście wielu Chińczyków zna angielski. Tyle o ile, ale znają. Chyba ma na to wpływ bliskość Hongkongu, no bo jakoś musieli się tutaj dogadywać. A może i nawet wielu mieszkańców Hongkongu przeprowadziło się teraz na chińską stronę. Bo szczerze mówiąc, jest tutaj czyściej i ładniej. Można byłoby pomyśleć, że w tak eleganckim, nawet ekskluzywnym miejscu będzie bardzo drogo. No w Polsce by na pewno było. Nic z tych rzeczy. Zobaczcie, dania są tutaj nawet po 10 juanów, czyli 5 zł. Tutaj jakieś kurczaki kosztują 25 juanów. Tutaj mamy całe takie garnuszki z jedzeniem. Tutaj konkretne dania obiadowe po 18, 30, 40 juanów. Mamy już krewetki, czyli do 20 zł maksymalnie jemy tutaj potężną michę jedzenia. Ale i bez problemu najemy się też za 10 zł. Tutaj jest nawet chałwa. Można oczywiście popróbować. Tradycyjne nudle z różnymi warzywami, kurczakiem, bifem i tak dalej zjemy w cenie 12-15 juanów. Jak podzielimy to sobie na pół, tak wyjdzie nas 6 zł za kolację. Nikogo też nie dziwi tutaj wyjście w piżamie o dowolnej porze dnia. Tutaj zobaczcie, dwie dziewczyny wyprowadzają sobie wieczorem pieski, jakby wstały prosto z łóżka. Nie trzeba tu się stroić, nie ma takiego ciśnienia jak w Polsce, że kobieta musi się wystroić, wymalować przed każdym wyjściem z domu, no bo co ludzie powiedzą. Tutaj chodzi o komfort własny. Wychodzisz tak, jak ci pasuje i nikt cię nie będzie oceniał. Posiliwszy się makaronem w stylu chińskim po 6 zł za porcję, można ruszać teraz na dalszą nocną eksplorację miasta. Nie ma co, jednak Chińczycy są mistrzami, jeżeli chodzi o oświetlenie przestrzeni miejskiej. Zarówno tej na wielką skalę, tak jak tutaj oświetlono całe wieżowce, jak i poszczególnych uliczek, skwerów, parków. To wszystko jest zrobione ze smakiem. Kiedyś Chiny mogły się kojarzyć z kiczem, z jakimiś kolorowymi światełkami. Te czasy minęły. Ktoś tutaj widać nad tym wszystkim panuje, projektuje to. Nie ma tutaj przypadkowości, chaosu, że każdy poprzyczepia co mu tam wygodnie, co ma często miejsce w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Tu wszystko współgra i jest spójne. Oprócz ekskluzywnych straganów w tych nowoczesnych budkach mamy tutaj również tradycyjne nocne targi, gdzie na straganach kupimy wszelkiej maści żarcie w stylu chińskim, tak jak tutaj chociażby krewetki różnej wielkości, małże, ślimaczki. Są też raki już od razu ugotowane. Są też sataje, czyli pieczone na patyczku różnego rodzaju mięsa, warzywa. Też na każdym kroku możemy też znaleźć czyściciela uszu. Zobaczcie, co Chińczycy mają wewnątrz ucha. Można sobie na ulicy oglądać, co na przykład tamta dziewczyna ma w uchu. Obrzydliwa. Ceny za czyszczenie ucha zaczynają się od 20 juanów, czyli 10 zł. No ale to wszystko jest tutaj, widać, zrobione w bardzo sterylny sposób. To nie jest czyściciel uszu gdzieś na indyjskiej ulicy, gdzie wszystko robi jakimś brudnym, zardzewiałym drutem. No a jedzenia wszelkiego można sobie tutaj popróbować w cenach i myślałem, że nigdy tego nie powiem, niższych niż w Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj bardzo często będzie taniej niż w Tajlandii czy Malezji i to wszystko jest bardzo czyste, sterylne, ładne, kolorowe, aż chce się te dania zjeść. Bo często w tych takich, powiedzmy, biedniejszych, mniej rozwiniętych krajach po tym jedzeniu chodzą muchy. No czuć też czasem, że jest ono nieświeże, że to mięso leży dość długo. Tutaj takich rzeczy nie ma. A to jest prasowana kaczka bodajże, jakby rozjechana walcem drogowym. No wcale bym się nie zdziwił, że oni takie rzeczy będą robić z kaczkami. Kolejna sekcja mięsna. Tutaj mamy kurze łapki w sezamie. Tam mamy kopytka ze świni czy krowy. Tutaj takie olbrzymie kości, żeberka. Sprzedawcy są bardzo dumni ze swoich straganów. Tutaj pokazują, zachwalają te towary. A towarów jest bez liku. Krewetki. Tutaj mamy kalmary. Tutaj są małże, małe ośmiorniczki.
i małe kałamarniczki, i potężne przegrzebki oraz ślimaki. Takiego ślimaka trzeba wyssać. Tutaj jakieś odpadki z rzeźni, świńskie ryje, płuca, mózgi, jelita. A obok tego możemy sobie kupić taki chlebek. Od razu nam zapieką na przykład świński ryj w chlebie. Tutaj kolejna sekcja, taka wanna z odpadkami zwierzęcymi. W Chinach nic się nie może zmarnować. Za czasów wielkiego głodu, który zgotował Chińczykom Mao Tse-tung, jedzono wszystko, co się tylko nawinęło, aby tylko przeżyć. Nie było takiego dobrobytu jak teraz. No i te upodobania im zostały. Nadal jedzą każde części zwierząt. Tutaj nic się nie marnuje. Sekcja pierogowa. Mnóstwo pierogów, różne kolory. Zielone, różowe, fioletowe. Z nadzieniem oczywiście mięsnym, krewetkowym, krabowym. Do wyboru, do koloru. I nawet zobaczcie, parówka rozkrojona, a w środku jest jajko. Parówka zapiekana z jajkiem. No pierwszy raz coś takiego widzę. Chiński hot dog. Parówka zawinięta z liściem sałaty w taki naleśnik. I cyk. I mamy już hot doga. Jako że chleba tutaj nie ma, bułek się nie da kupić, więc jestem po raz kolejny w ciężkim, pozytywnym szoku, że tutaj to wszystko jest takie ładne, kolorowe, pachnące. Czy taka potężna macka ośmiornicy kosztuje 38 juanów, ale tańsze są żaby. Żabę zjemy sobie już za 15 juanów. No to jest spora jest ta żaba taka. Można by się było nią najeść. A tutaj mamy żółwia. Żółwie już zeszły, został ostatni. Kosztuje tylko 35 juanów taki żółw. No i kraby są po 38. Kupujemy sobie świeżutkie mango. Od razu będzie ono obrane, pokrojone. I zgadnijcie, ile kosztuje taki potężny owoc. Aż 9 zł za takiego dużego owoca, a są one potężne. To nie jest takie mango, jakie możemy kupić w Biedronce. To się nie mieści w dłoni. Na nocnym targowisku możemy kupić też małe kotki, oczywiście rasowe. Ponoć jest 3 miliony kotów rocznie zjadanych w tym kraju. Te będą miały szczęście i trafią pewnie do jakiegoś kochającego domu. Kot w przestrzeni publicznej jest wszędzie. Chodzi mi o wizerunek kota. Także może dzięki temu już nieco inaczej obecne pokolenie podchodzi do kotów i nie traktuje ich wyłącznie jako towar konsumpcyjny. W finansowym centrum miasta aż roi się od wieżowców i luksusowych galerii handlowych. Oczywiście najwyższym budynkiem jest Ping An Finance Center. Stąd nawet ciężko go zobaczyć, bo trzeba by było zadzierać bardzo mocno głowę do góry. Budynek mierzy 599 metrów, a pierwotnie planowano jeszcze umieścić na nim iglicę, tak żeby podnieść jego wysokość do 660 metrów. Jednak kolidowałoby to z trasami samolotów z pobliskiego lotniska, więc pomysł umieszczenia na nim iglicy zarzucono. W momencie budowy w 2017 roku był 4. najwyższym budynkiem na świecie, a dziś jest na pozycji 5. oraz na 2. pozycji najwyższych budynków w Chinach. W wieżowcu pracuje 80 wind, które codziennie muszą przetransportować 15,5 tysiąca pracowników. Konstrukcja jest odporna na tajfuny i porywy wiatru do 190 km na godzinę. Budowa tego budynku trwała 7 lat i pochłonęła oficjalnie 1,5 miliarda dolarów amerykańskich. Kolacja XXI wieku. Spójrzcie na te dwie Chinki. Nie rozmawiają ze sobą, tylko obie jedzą pałeczkami, mają stojaki do telefonów i coś sobie tam oglądają w telefonach. I pewnie teraz znajdą się tacy, którzy powiedzą, no dobrze. Zbudowano to wszystko dzięki taniej sile roboczej, a ludzie, którzy mieszkają w tym mieście, pracują za miskę ryżu w komunistycznym, opresyjnym systemie. Oto aktualna mediana zarobków w Shenzhen. Nawet najniżej opłacane sektory nie zarabiają dużo mniej niż w Polsce. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty podstawowych usług, tak okazuje się, że życie w tym mieście jest znacznie tańsze niż w Warszawie. No chyba, że znacie knajpę w stolicy Polski w jakimś niecygańskim standardzie, gdzie za 25 zł zjemy dobry obiad i popijemy go piwem.
Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i zapraszam teraz do podzielenia się w komentarzach swoimi przemyśleniami na poruszane w tym filmie tematy. Nie zapomnijcie o łapce w górę dla zasięgu i obejrzeniu pozostałych filmów z chińskiej serii. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!